Witam serdecznie wszystkich. Chciałbym rozpocząć cykl krótkich odcinków wyjaśniających istotę resetów, o których mówię. Reset 676 i Reset 41K. Chciałbym przedstawić, w jaki sposób widzę to poprzez odkrycie naukowe, poprzez geologię, poprzez zapisy temperatur w rdzeniach lodowych itd. W krótkich odcinkach, myślę 15-20 minutowych, omówię, w jaki sposób interpretować te dane, jak ja to widzę. Moja interpretacja nie musi być najlepsza. Zapraszam tu wszystkich takich prawdziwych entuzjastów, a nawet odkrywców i badaczy naukowych. Ja sam jestem w pewnym sensie odkrywcą czegoś, co jest w naturze zapisane, więc w zasadzie odkrywcą, nie wynalazcą. I kwestia interpretacji jest bardzo ważna. Jednak wciąż do odkrycia jest wiele rzeczy w tym temacie. Ja przedstawię w krótkich odcinkach po kolei zagadnienia, które są związane z tymi resetami. Więc przede wszystkim pierwsze to jest wyjaśnić, co to jest reset. Jest to cykl powtarzających się zjawisk, które w pewnym momencie, w pewnej fazie swojego cyklu zachodzą w sposób dramatyczny, a nawet katastroficzny. I znajomość takiego resetu jest bardzo ważna. Resety powinny być nauczane w szkole. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się nie dzieje. Najwyraźniej ktoś ma tak potężny wpływ, że potrafi tą wiedzę wycofać, ukryć, zakłamać, by wykorzystać dla własnych strategicznych celów, bo to jest chyba tylko jedyne wyjaśnienie. Rzeczy, które przedstawię, nie są czymś nowym w nauce, w geologii. Nie są czymś nowym. To jest tylko kwestia zauważenia, co się z tym wiąże. Tak samo nie są czymś nowym w historii, w zapisach historycznych wydarzeń, które się działy przy resetach 676. Mimo to ktoś nie wyciąga z tego wniosków. Bardzo niewielu ludzi to odkrywa. Powiem, że faktycznie wiedzę o resetach 676 rozpoczął Arthur Lalak i jemu to się należy pierwszeństwo. Jednak badając to głębiej, zauważyłem, że to zjawisko zachodzi od milionów lat i rządzi się pewnymi ścisłymi prawami i to będę chciał pokazać. Chcę pokazać również, że wszystko jest zapisane w geologii. Nic tu nie da się ukryć, nic tu nie może umknąć. Bardzo szczegółowe badania pokażą, jaka jest natura tego cyklu, ale wciąż pozostaje odkrycie w kosmosie tego zjawiska. Nie chcę przeciągać, chcę tylko powiedzieć, że zjawisko cykli w przyrodzie to rzecz zupełnie naturalna. Tych cykli jest ogromna ilość i właściwie cała natura składa się z cykli. Te cykle wzajemnie się nakładają, wzmacniają lub tłumią, w zależności od przesunięcia fazowego, od amplitudy. Dlatego przy analizie cykli trzeba brać pod uwagę, zwłaszcza te, które wywołują podobny efekt, na przykład jak nasłonecznienie przy cyklach Milankowicza, trzeba brać pod uwagę to, że może dojść do takiego wytłumienia amplitudy po iluś cyklach złożenia się, powiedzmy, dwóch cykli, że amplituda jakiegoś cyklu zostanie wytłumiona i zdarzenie katastroficzne nie zajdzie, albo zostanie wzmocniona i właśnie zajdzie z jeszcze większą intensywnością. Złożoność każdego cyklu, a właściwie złożoność w sensie złożoności kilku cyklów na siebie, wpływu kilku cykli na siebie, zawsze trzeba badać indywidualnie, osobno i w ten sposób można zrozumieć, dlaczego czasem
jakieś zjawisko nie zostanie zapoczątkowane przez ten cykl, albo zostanie wręcz zapoczątkowane wcześniej albo później, co oznacza, to tłumaczy się jako przesunięcie fazowe w danym cyklu. Może na koniec dzisiejszego odcinka pokażę, jak działają zdudnienia dwóch cykli w zasadzie teoretycznej, matematycznej i pokażę, co to znaczy, że zachodzi przesunięcie fazowe, które jest tylko chwilowe, jest dla jednego, powiedzmy, zdarzenia, dla innego zdarzenia przesunięcie fazowe będzie inne. Znajomość nakładających się cykli pozwala nam przewidywać przyszłość, w cudzysłowie przewidywać przyszłość, raczej bym powiedział obliczać przyszłość. Tak więc znajomość cykli jest również ważna z tego względu, że jeżeli znamy przeszłość, możemy wywnioskować, jaka będzie przyszłość. Jak ważne jest to, weźmy sobie taki prosty cykl sezonów, sezonowy w jednym roku i kiedy mamy okresy 4 pół roku lub 6 pół roku, w zależności od klimatu, rejonu albo 2 pół roku, musimy wiedzieć, jakie czynności musimy podjąć w jednym sezonie, aby potem przetrwać w następnym. I na północy tutaj jest bardzo znana przecież zima. Zima jest prostym weryfikatorem tego, czy rozumiemy cykl roczny, sezonowy, czy nie rozumiemy. Jeżeli ktoś z południa się przeprowadzi do krajów północy bez przygotowania, bez zrozumienia, powiedzmy, że przeprowadził się gdzieś samotnie, wybudował chatę i przychodzi zima. Co się wtedy dzieje? Jeżeli nie rozumie tego, co się dzieje, to jest po prostu w szoku, jest zaskoczony. I długość trwania zimy, powiedzmy najintensywniejszy styczeń, luty, to jest okres, w którym może zginąć z głodu. Dla takiego człowieka zima okazuje się resetem. Dla niego jest resetem. My znamy zimę tu, żyjąc na północy, doskonale wiemy, że trzeba czynić zapasy. Nie odnoszę się do dzisiejszych czasów, kiedy mamy tak rozbudowaną sieć dostaw, że nawet o tym nie musimy myśleć. Ale wkrótce będziemy musieli znowuż o tym myśleć, powrócić do tradycji, powrócić do umiejętności radzenia sobie z okresem zimowym, bo bez technologii, bez logistyki, bez wymiany towarowej na tak szeroką skalę, jak kraje południowe do północy i tak dalej, nie będziemy w stanie bez przygotowania przetrwać zimy. I każda zima okaże się dla nas resetem. W porządku. Więc ktoś może powiedzieć, ktoś ukarał ludzkość 2 resetami, 676 i 41K. No nie zupełnie. Cała przyroda składa się z cykli i zaraz to pokażę. Kilka przykładowych wymienionych przeze mnie cykli, wyszukanych sobie po prostu dane do tych cykli w Wikipedii. O to proszę. I teraz popatrzmy się na pierwszych 5 cykli. To są czysto cykle biologiczne. Wymieniłem tutaj cykle od najkrótszego okresu do najdłuższego. I tu mamy najkrótszy milisekundowy rytm fal mózgowych, bicie serca 1 sekunda, oddychanie 4 sekundy, cykl snu 90 minut i cykl narządów w ciele, ich aktywności i regeneracji, to jest cykl 2-godzinny, dobrze znany w medycynie naturalnej i dla zachowania zdrowia. Oczywistym jest, że musimy znać te cykle, umieć się nimi posługiwać. Następne cykle to już są cykle sezonowe, tak, czyli cykl dnia i nocy, to 1 dzień, cykl faz księżyca 29,5 dnia, który synchronizuje bardzo wiele zjawisk w przyrodzie, również płodności. Cykl faz księżyca dla przyrody jest niezmiernie ważny
Jest to również cykl przypływów, odpływów. Też jest ważny. No, jest to krótszy cykl, nie wymieniłem go tutaj akurat. Następny cykl to dla rejonów z 6 porami roku, na przykład Polska, gdzie jest przedwiośnie i Polska złota jesień, to będzie średnio 2 miesiące. Cykl zmian pół roku typowo tradycyjnie przyjęty to są 3 miesiące z 2 porami roku. Dla rejonów równikowych śródziemnomorskich będzie 6 miesięcy. Ok, dalej przechodzimy do cykli już bardziej astronomicznych. One też wpływają na naszą kondycję, naszą przyrodę, czyli oczywiste obrót Ziemi wokół Słońca, rok, cykl aktywności słonecznej około 11 lat, cykl obiegu Jowisza jest ważny i wpływa na cały system planetarny. Jowisz jako najcięższa planeta, to jest okres 12 lat, również rządzi kometami, więc krótkookresowymi kometami. Więc jest niezwykle ważny, ma wpływ również na cykl Milankowicza, na oś Ziemi. Jest bardzo duży zakres wpływu na klimat. Również okres obiegu Saturna 29 lat i tu obok Jowisza te dwie planety to są dwa wielkie mieszadła w kotle naszego Układu Słonecznego ze względu na swoją masę. Okres obiegu tajemniczej komety wywołującej reset, ta, która jest odpowiedzialna za reset 676, to jest 52 lata, tak jak to podaje przekaz Inków, więc na tym będziemy się opierać. Okres obiegu wielkiej komety obserwowanej historycznie notowanej w bardzo wielu kronikach 75 lat, więc ona również ma wpływ społeczny, ale też i mówi się, że pojawienie się komety jest o tyle złym omenem, że przynosi choroby, co obecnie przestaje mnie dziwić. W początku wydawało mi się to jako zabobon, ale teraz po bardzo wielu odkryciach przez astronomów, wielu związków organicznych w kosmosie, a nawet nie tylko krążących wokół innych gwiazd, ale ostatnie odkrycie jako całego pierścienia wokół galaktyki na zewnętrznych krawędziach galaktyki pokazuje, że tworzenie się spontaniczne ogromnych chmur związków organicznych, a potem ich zestalanie się w miarę tworzenia układów planetarnych i komet sprawia, że atmosfera ziemska przy przelocie takiej komety, która zawiera dużą ilość związków organicznych, może być skutecznie zatruta, nawet biologicznie zatruta. Stąd choroby. Następny mamy cykl Milankowicza. To jest 19, 20, 21, to wypełnione, czyli cykl precesji 23 tysiące lat. Jest to ważny cykl, ale nie będę się nim zajmował. Będę się nim zajmował wyłącznie w kontekście cyklu Milankowicza, nutacji. To jest zmiany precesji. To jest 41 tysięcy lat. Te dwa wytłuszczone resety, 18 cykle, to są cykle w sumie, 18 i 20, to jest główny mój punkt zainteresowania w tych odcinkach i dlatego będę o tym wspominał później, na tym się koncentrował. Wszystkie inne cykle omawiam tylko teraz, po to, żeby pokazać, że cykli w przyrodzie jest ogromna ilość i żeby nie być zdziwiony, że niektóre przechodzą po prostu dramatycznie, a inne łagodnie. Następnie mamy cykl Milankowicza, ekscentryczność orbity i tu też jest wpływ głównie planet Jowisza i Saturna. To jest 100 tysięcy lat, która również jest modelowana przez 400 tysięcy lat i to jest cykl z lodowacem. Dalej, czyli mamy epoki lodowcowe co 100 tysięcy lat, oprócz oczywiście wielkich epok lodowcowych, które sobie później wspomnimy. Oscylacja Słońca w płaszczyźnie równika galaktycznego
83 miliony lat to jest również cykl i również ma wpływ na nasz klimat. Zadziwiające, ale tak. Wielkie zlodowacenia 100 milionów lat, które mogą się wiązać z kolei z obiegiem Słońca wokół galaktyki w cyklu 225 do 250 milionów lat. Także to są cykle do największego, jakiego obecnie znamy. Można by sobie pomyśleć jeszcze większy cykl, na przykład obrót Andromedy wokół galaktyki Andromedy wokół Drogi Mlecznej. W zasadzie trzeba byłoby mówić odwrotnie, Drogi Mlecznej wokół Andromedy, aż do ich zderzenia. Nie wiem, ile razy jądra tych galaktyk jeszcze się ominą, w jaki sposób dojdzie do tego zderzenia, w jaki sposób to zauważymy. O ile zauważymy, to będzie za pewnie około 2 miliardy lat. Tak więc za wcześnie o tym mówić, może nagram później odcinek, jak już dojdzie do tego zdarzenia, no ale nie gwarantuję, czy będę pamiętał z wcielenia na wcielenie. No dobrze, przyjrzymy się tutaj może dwóm ostatnim cyklom. Jeszcze jeden jest niewymieniony, ponieważ okresu jego nie znam. Wiem, że istnieje i ja go zaraz wyjaśnię te ostatnie cykle na rysunku. Tutaj mamy przykład, artystyczną wizję jakąś, albo zdjęcie, tego nie wiem, ale raczej wizję galaktyki. Powiedzmy, że to jest nasza galaktyka. Tak więc mamy z ostatnich punktów mamy wymienione trzy cykle. Teraz postaram się OK. Spróbujemy to narysować. Powiedzmy w kolorze czerwonym. Albo zielonym. OK. Więc jeżeli mamy Słońce, powiedzmy sobie większą kropeczkę, o, Słońce i 225 to obieg wokół jądra galaktyki, 225 do 250 milionów lat. To jest jeden cykl. Co 125 milionów lat Słońce będzie po jednej lub po drugiej stronie galaktyki. Jest to, jeżeli mamy powiedzmy gdzieś galaktykę Andromedy, dajmy na to. Galaktykę Andromedy, z której strony naszej galaktyki, to Słońce, będąc właśnie w tym miejscu, otrzymuje więcej promieniowania kosmicznego właśnie z galaktyki Andromedy. Promieniowanie kosmiczne jest odpowiedzialne za ilość tworzących się chmur w naszej atmosferze, więc ma wpływ na albedo optyczne, a wobec tego i na temperaturę Ziemi. To nie jest jedyny wpływ, który tu może być. Tu byłby okres około 250 milionów lat. Zauważam jednak, że coś również się dzieje po tej stronie, po przeciwnej stronie galaktyki, że też jest jakiś wpływ, który wywołuje wielką opakę lodowcową. Tak więc znajomość tych resetów jako po prostu zachodzących zjawisk nie jest wystarczająca. Trzeba jeszcze wiedzieć, co powoduje te zjawiska, co synchronizuje dany cykl. Przejdźmy sobie teraz jeszcze do jednego, mniej znanego cyklu. A tu jeszcze trzeba wspomnieć o cyklu oscylacji w płaszczyźnie galaktyki. To ja może tutaj narysuję. Weźmy sobie to
przesuńmy w dół nieco. O. Powiedzmy, narysuję sobie teraz galaktykę. Narysujmy sobie to, powiedzmy, w jakimś kolorze niebieskim. No, jest niebieski. Ok. Czyli mamy jądro galaktyki, jej płaszczyznę tej galaktyki. To kolejny cykl Słońca, 83 miliony lat, to jest cykl przechodzenia przez płaszczyznę galaktyki. Więc Słońce raz jest powyżej galaktyki, raz jest poniżej. I ten cykl to jest przechodzenie z jednej strony w drugą stronę. Z jednej strony, czyli krótko mówiąc, w płaszczyźnie galaktyki Słońce obiega po sinusoidzie, raz będąc u góry, raz na dole. Nie wiem, czy to dobrze widać. Dół, góra, dół, góra. Oczywiście przechodzi przez obrzeże, a nie przez centrum galaktyki. Czyli jakby wrócić do tego rysunku, to tak naprawdę Słońce przechodzi, powiedzmy, górą galaktyki, górą płaszczyzny galaktyki i w dół przechodzi znowuż górą i znowuż w dół, znowuż górą i znowuż w dół. To również jest istotne i to może nawet również w tych okresach górnych, jeżeli galaktyka Andromedy jest powyżej lub grupa lokalna galaktyk jest powyżej płaszczyzny, a nie w płaszczyźnie naszej galaktyki, za każdym razem, kiedy będzie to po jednej stronie, będzie intensywne promieniowanie kosmiczne, międzygalaktyczne. To ma wpływ na klimat. Dobrze, jest jeszcze jeden wpływ, o którym nie myślałem wcześniej. Powiem szczerze, że niedawno się o tym dowiedziałem. Naukowcy sugerują, iż Słońce, przechodząc w swojej podróży cyklicznej przez galaktykę, przechodzi przez ramiona spiralne. Czym są ramiona spiralne? To są nic innego jak fale gęstości na dysku galaktycznym. Wobec tego każda gwiazda przechodzi przez falę gęstości intensywnej i między falami większej pustki. I znowuż gęstości większej i większej pustki. To zdaniem naukowców również ma wpływ i jest synchroniczne z wielkimi wymieraniami na Ziemi. Sugerują tutaj, że kiedy Słońce dostaje się w obszar większej gęstości gwiazd, wtedy gwiazdy mają większy wpływ grawitacyjny na obok Oorta, z którego wytrącane są komety i które powodują katastroficzne wydarzenia na Ziemi. Może tak, rzeczywiście jest to coś, co trzeba również brać pod uwagę, jeżeli jest synchronizm między przechodzeniem przez ramiona spiralne galaktyki i to jest właśnie to, czego trzeba poszukiwać. Jeżeli jest synchronizm przechodzenia przez spiralne ramiona galaktyki z innym zjawiskiem, jak wielkie wymieranie na Ziemi, wtedy należy się zastanowić, czy jest wpływ tego synchronizmu z wywoływanym zjawiskiem. Prawdopodobnie jakiś jest, trzeba znaleźć ciąg przyczynowo-skutkowy. Na tym to wszystko polega. Za każdym razem, kiedy mamy cykl jakiegoś zjawiska, szukamy inne zjawiska w takim samym synchronicznym cyklu lub wielokrotności tego cyklu lub podwielokrotności. I wtedy, kiedy już znajdziemy takie zjawiska, one są najbardziej podejrzane o to, że wywołują ten efekt cykliczny, obserwowany powiedzmy na Ziemi.
I następnie trzeba przeanalizować, czy jest jakieś uzasadnienie tego wpływu, czy nie ma. I odrzucić tę część, w której się nie znalazło tego uzasadnienia, pozostawić te, które są. A następnie zacząć myśleć, jak sobie poradzić z przyczynami, a jeśli się nie da poradzić z przyczynami, trzeba sobie umieć przetrwać skutki. Wpływ zdudnienia zjawisk jest dosyć ważny, bo on doprowadza do przesunięcia fazowego i do wytłumiania. I to chciałem tutaj pokazać w następnym rysunku. Powiedzmy, że zrobię ten rysunek odręcznie. Załóżmy, że mamy dwa zjawiska. Tak? Jedno zjawisko przechodzi sobie, powiedzmy, z taką częstotliwością, a drugie zjawisko przechodzi z dużo większą częstotliwością, narysujmy, powiedzmy, na czerwono, z dużo mniejszą częstotliwością, czyli z dużo większym okresem, powiedzmy dwukrotnie. W tej sytuacji złożone zjawisko, które narysujemy sobie na zielono, będzie wzmocnione w tym miejscu, ponieważ oba okresy są ze sobą, wzajemnie się dodają. Więc wynikowy efekt jest dużo mocniejszy niż tylko pojedynczego okresu, bo jest czarny wzmacnia czerwony. Jednakże efekt dalszy, może po kolei. Zauważmy, tutaj mamy przeciwne wektory. Dochodzi do stłumienia. Jest w pobliżu zera. Następny event, którego byśmy mogli tutaj oczekiwać, może do niego nie dojść, ponieważ te wektory tutaj nadal są przeciwne i się znoszą. Nie znaczy, że ten cykl nie istnieje. Cykl czarny istnieje, ale nie wywołuje eventu. Akurat w tym momencie event następuje, ponieważ jest wzmocnienie wpływów dwóch okresów, a w tym miejscu, gdzie mamy wytłumienie się wpływów, do eventu może nie dojść. Teraz mamy podwójny, ujemny wpływ, który może nie wywołać żadnego eventu. Załóżmy, że ujemny nie wywołuje, a następnie, kiedy patrzymy dalej, sytuacja się powtarza tak jak w tym miejscu. Znowuż do eventu dojdzie, bo jest wzmocnienie efektów. Dlatego przy szukaniu okresowości jakiegoś zjawiska trzeba brać pod uwagę to, że nie zawsze dojdzie do eventu, mimo że ten cykl nadal działa. To jest ważna sprawa. I jeżeli ktoś tego nie rozumie, może jemu się wydawać, że sam fakt, że do jakiegoś eventu nie dojdzie, jak na przykład w tym miejscu, to zaprzecza to cykliczności danej przyczyny zjawiska. Tym razem, za pierwszym razem, przyczyna zjawiska zamanifestowała się jakimś eventem, za drugim razem przyczyna zjawiska nie zamanifestowała się. Trzeba głębiej badać, trzeba szukać przyczyn i wtedy może się okazać, że jest cykliczność i że możemy nawet zrozumieć, dlaczego jakiś inny cykl wpływa na ten właśnie, powodując jego niezamanifestowanie się skutku tego cyklu lub zamanifestowanie się go nieco później, bo może dojść do przesunięcia fazowego. Bardzo prosty przykład. Weźmy jeszcze raz. Jeżeli mamy, powiedzmy, sinusydalny cykl jakiś,
tak? I mamy drugi, który jest niesynchroniczny, dużo bardziej płaski. Ale dużo bardziej, nie w tym sensie płaski, dużo większą częstotliwość ma. Powiedzmy tak. Ale nie ma wpływu, generalnie nie wywołuje eventu, nie wywołuje zdarzenia, jest zbyt słaby. Mimo to, jeżeli się przyjrzeć dokładnie, to co zauważymy, załóżmy, że zdarzeniem jest przejście przez zero. To trzeba tu zauważyć, że tak, dla przebiegu fioletowego, tak, przejście przez zero. No to powiększmy sobie tutaj. Tu mamy niewątpliwie przejście przez zero. Ale tutaj w następnym punkcie tej sinusoidy nie zachodzi przejście przez zero w tym samym dokładnie okresie, tylko zostaje przesunięte. Ze względu na to, że jest wpływ zielonej sinusoidy, dodatni wpływ. Dopiero zielona i fioletowa sinusoida zrównoważą się w tym miejscu. Event jest tutaj. Jest od momentu przecięcia się, czyli idealnego cyklu do samego faktycznego przejścia przez zero dochodzi do pewnego przesunięcia delta. Wynika to z wpływu mniej znaczącego, ale jednak istniejącego cyklu zielonego. Tutaj znowuż dochodzi do minimalnego przesunięcia za trzecim razem w tą stronę, dużo mniejszego i tak dalej. Dlatego jeżeli dochodzi do przesunięć, trzeba znaleźć czynnik zakłócający, tak jak w przypadku fioletowej sinusoidy, nakładamy mniej znaczącą zieloną i okazuje się, że fioletowa ulega lekkim przesunięciom fazowym w przejściach przez zero. Jak można wykryć, że istnieje ten związek między dwoma zjawiskami cyklicznymi, które jedno przesuwa w fazie drugie? To widać bardzo dobrze w cyklach Milankowicza. Trzeba badać po prostu te przesunięcia na dłużej skali czasu i wtedy okaże się, że te przesunięcia również są raz dodatnie, raz ujemne i podlegają cyklowi. Ten cykl to będzie nic innego jak zdudnienie się tych dwóch sinusoid i będzie to, generalnie określa to suma i różnica częstotliwości obu sinusoid. To jest znane zjawisko modulacji w elektronice. Ok, to na razie tyle. Tyle bym chciał przedstawić. W tym krótkim odcinku nie chcę tutaj poruszać więcej spraw. Chciałbym tylko pokazać taką jedną rzecz, że w przyrodzie mamy bardzo wiele cykli i to, że jakieś cykle przechodzą w sposób katastroficzny, nie jest zaskoczeniem. Po prostu są. I to jest obieg komet, i to jest ruchy osi Ziemi i tak dalej. I nawet sezonowość może być bardzo przykra dla kogoś, kto tego nie zna, kto się nie przygotował, że wiedza o tych cyklach powinna być nauczana w szkole. I mam nadzieję, że po gruntownym przebadaniu tych cykli, o których będę mówił, przez znacznie szersze gremium, uporządkowanie tej wiedzy i jakiegoś konsensusu naukowego, ta informacja, ta wiedza o tych cyklach zostanie wprowadzona do szkół. Ludzie muszą wiedzieć, że przechodzi reset cywilizacyjny i powinni być przygotowani, tak naturalnie przygotowani, jak każdy się przygotowuje do zimy.
by ją przetrwać, w zależności od środków dostępnych wokół niego i struktury i organizacji, to nie jest nic nadzwyczajnego, że musimy się przygotowywać do naturalnych cykli. To nie jest żadna kara boska, tylko życie na Ziemi. To jest życie na Ziemi. I musimy umieć sobie z tym radzić i nauczyć się go. Inaczej będziemy podlegać, jak wszystkie inne zwierzęta i rośliny, wymieraniu. Wspominałem, w jaki sposób cywilizacja powinna stawiać na technologię w poprzednim odcinku, po to, żeby umieć przetrwać te bardzo długotrwałe cykle. Cykl 676 przynosi zimę tysiąclecia, ale cykl 41K małą epokę lodowcową, zlodowacenie, spustynnienie, wielkie wymieranie fauny i flory. To określili naukowcy. To będę omawiał wtedy, kiedy będę się zajmował tymi cyklami szczegółowo. Na razie taki krótki wstęp do tego, by pokazać. Cykli jest ogromna ilość. 2 z nich zaraz będą nas dotyczyć i powinniśmy je dobrze znać. Dziękuję i zapraszam na następny odcinek. W następnym odcinku myślę, że zajmiemy się omówieniem cykli Milankowicza, ze względu na to, że one są podstawą wiedzy obu cykli, obu resetów 41K, jak i 676. Pozdrawiam, zapraszam.